Co by powstało, gdyby połączyć grę Limbo z Flappy Birdem? Myślę, że najprawdopodobniej otrzymalibyśmy właśnie Badland. Darmową produkcję, która została wydana na urządzenia przenośne. W Badland przyjdzie się nam wcielić małego latającego stworka, który zostaje wypluty z wielkiej rury i od momentu, kiedy przejmiemy nad nim kontrolę, będziemy mieć przyjemność przechodzenia jednej z najlepszych darmowych produkcji ostatnich lat. Zasady gry są bardzo proste. Otóż nasze sterowanie ograniczać się będzie tylko do wznoszenia się poprzez tapnięcie palcem w ekran i unikania przeszkód, tak jak to miało miejsce w grze Flappy Bird. Jednak na tym kończą się cechy wspólne tych obu produkcji, ponieważ Badland nie jest przeciętną i niczym nie wyróżniającą się grą, jakich wiele na rynku gier mobilnych. Naszym głównym celem będzie dotarcie do końca określonego poziomu, ale droga do niego nie będzie usłana kwiatami, lecz morderczymi i często wymagającymi główkowania pułapkami. Widok obracających się kół zębatych, wybuchających min, spadających głazów, trujących krzaków, strzelających laserów i wielu innych rzeczy będzie od tej chwili naszym chlebem powszednim. Aby je przejść, korzystać będziemy z różnych dostępnych po drodze power-upów, które dadzą nam różne efekty, jak na przykład zmniejszanie i powiększanie wielkości stworka, spowalnianie i przyspieszanie jego prędkości, czy też jeden z najważniejszych, czyli klonowanie, które jest przydatne nie tylko ze względu na korzyści wynikających z sytuacji, jak na przykład wspólne podniesienie ciężkiego przedmiotu, ale również dlatego, że w zależności ile w sumie uda się nam uratować klonów, to w następstwie zostaną odblokowane kolejne poziomy, o których powiem wam później. Zbiór tych prostych elementów nie znaczyłyby nic, gdyby nie perfekcyjnie zaprojektowane poziomy. Od bardzo dawna nie grałem w grę, gdzie naprawdę każdy następny poziom zaskakiwałby mnie czymś nowym i nie wywoływałby u mnie uczucia déjà vu. Jako dodatkową zaletę wymieniłbym to, że gra przez całą rozgrywkę nie prowadzi cię za rączkę. To jest, od początku gry nie jesteśmy raczeni żadnymi samouczkami, przez co Badland wymaga od nas tego, byśmy sami próbowali rozgryźć, jak przejść dany etap w grze i uczynić się na własnych błędach. Przyjemnie jest grać w grę, która nie traktuje mnie jak idiotę i pozwala samemu dojść, co i jak działa. Następna zaleta to idealne stopniowanie poziomu trudności, czyli na początku rozgrywki przechodzenie jest proste i przyjemne, by po dotarciu do dalszych etapów gry doświadczyć nieraz nieziemskiej frustracji z próby przejścia określonej przeszkody. Oczywiście muszę zaznaczyć, że jeśli ponosimy porażkę, to tylko z własnej winy. To też poczucie satysfakcji z przejścia późniejszych poziomów są ogromne. Na świetną mechanikę rozgrywki składa się też niesamowita warstwa audiowizualna, która oddaje specyficzny klimat tej produkcji. Podczas przechodzenia jej będziemy nieraz podziwiać piękne pejzaże znajdujące się w tle. Stopniowo będziemy też odkrywać, że jednak w tym majestatycznym i pięknym lesie dzieje się coś dziwnego i niebezpiecznego. Gra zawiera w sobie około 90 poziomów dla trybu pojedynczego gracza. Pierwsze 40 wchodzi w skład zestawu zwane Dzień Pierwszy i aby odblokować kolejne dwa zestawy poziomów, to możemy albo uratować, jak wcześniej wspominałem, odpowiednią ilość klonów, albo opcja dla leniwych, możemy zapłacić. Tak, Badland posiada w sobie płatności w postaci automatycznego odblokowywania poziomu, jednak w rzeczywistości można się obyć bez nich. Wystarczy po prostu nabrać większej wprawy w ratowaniu klonów. W grze występują też reklamy, które musimy obejrzeć co kilka poziomów, lub możemy też za opłatą je dezaktywować, albo skorzystać z opcji dla oszczędnych, czyli na czas grania odłączyć się od sieci. Oprócz trybu dla pojedynczego gracza dostępny będzie tryb kooperacyjny oraz tryb multiplayer, gdzie do 4 osób można grać jednocześnie. Niestety w te tryby dla wielu graczy pograć możemy tylko przy jednym urządzeniu, co zostało ciekawie zaprojektowane, ale wymagany jest dosyć spory tablet dla przyjemniejszej rozgrywki. Szkoda, że nie zaimplementowano sieciowego trybu wieloosobowego, ale jeśli nie obchodzi was gra z innymi ludźmi, to naprawdę nie wiem, do czego mógłbym się tu przyczepić. Na myśl na razie przychodzą mi dwie rzeczy. Pierwsze to niesatysfakcjonujący finał gry. Grając i obserwując, co się dzieje w tle, spodziewałem się na ostatnim poziomie jakiegoś mocnego zakończenia, a było dosyć przeciętne. Drugą rzeczą jest brak edytora poziomów. Ta gra to aż się prosi o to, aby dać ludziom możliwość stworzenia własnych planż, w wyniku czego powstać mogłyby niesamowite, a nawet jeszcze lepsze poziomy niż te dostępne teraz w grze. Gdybym miał krótko podsumować Badland, to przychodzi mi jedno do głowy. Czysta magia i niesamowita rozgrywka. Według mnie jest to jak na razie najlepsza darmowa gra, w jaką grałem do tej pory na urządzeniu przenośnym, która swoją jakością bije zdecydowaną większość innych produkcji, czy to płatnych, czy też nie. Badland jest też idealnym przykładem na to, że darmowe mobilne gry nie muszą wcale być gorszymi grami w porównaniu do tych wydawanych na PC czy też konsole, a nawet swoją jakością mogą je przewyższać i do tego mogą posiadać bardzo uczciwe dla gracza opcje płatności. Jeśli jeszcze do tej pory nie miałeś przyjemności pogrania w Badland, to czym prędzej nadrób zaległości, bo gra jest naprawdę warta swojej uwagi.
Mam nadzieję, że się materiał wam spodobał i zapraszam was do oglądania następnych odcinków z serii Gry za darmo. Do usłyszenia!